Zbliżamy się coraz bardziej do Panama City. No i tutaj tak czuć bardzo mocno taki hiszpański klimat portugalski, europejski. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się zupełnie, że będzie tak wyglądać. Jedliśmy tutaj w takiej restauracji, nazywa się Enkai. Jest to połączenie kuchni japońskiej z kuchnią peruwiańską. Wzięliśmy jakieś, powiedzmy, tam jedną rolkę sushi i takie danie z woka z ryżem i owocami morza. Te owoce morza były tak świeże, takie smaczne, że to coś niesamowitego. Ceny są niemalże takie same jak w Stanach. Może jest 10-20% taniej. Zdecydowanie w tym miejscu mieszają się kultury. Swój czas mieli tutaj Hiszpanie, później byli tutaj Francuzi. To Francuzi właśnie próbowali zbudować kanał panamski po raz pierwszy. No i na sam koniec kanał amerykański zbudowali Amerykanie i naprawdę widać wpływ tych kultur tutaj przez te wszystkie lata, które oni tutaj spędzili. Dużo jest amerykańskich restauracji, dużo jest amerykańskich samochodów. W pewnych miejscach czuć taki amerykański klimat. No tu akurat jest turystyczna dzielnica, to właśnie historyczna, bardziej starsza, powiedzmy. Widać, że te budynki są bardzo stare, no i wybudowane przez Hiszpanów. Tu jest właśnie doskonały przykład takiej budowli. No i widać, że wszystko jest utrzymane tutaj z takim dobrym smakiem. Ogólnie mam wrażenie, że Panamczycy to są tacy bardzo rozwinięci kulturowo ludzie. Jak się spojrzy na to, jak się ubierają, jak elegancko wyglądają, jak się zachowują, no to naprawdę jestem pod wrażeniem. Taki europejski poziom mocno. Ambasada Francji. Ta Francja widać, że gdzieś tutaj się umiejscowiła w dobrym miejscu. Flaga również Unii Europejskiej. Plaza de Francia. No i tu jest kolejny pomnik. Z tego, co widziałem na mapie, to jest to pomnik poświęcony właśnie ludziom, którzy budowali kanał panamski, ale nie ma żadnej informacji w języku, który bym rozumiał. No to jest chłop, co był inżynierem. Promotor, czyli zaczął. A i pewnie jakiś inny chłop, co też był jakimś inżynierem. Autor del viaducto de Gabarit. Dyrektor de trabajos. O, dyrektor do spraw robót. Wszystko jasne. Lucien Bonaparte, wise, mądry Bonaparte. A? Są ludzie tutaj, którzy pracowali, prawda, przy stworzeniu tego ogromnego przedsięwzięcia. Wyobraźcie sobie, że na dzień dzisiejszy przy obsłudze kanału panamskiego pracuje 10 000 ludzi. No a w tle jest downtown Panama City. Robi wrażenie. Bardzo ładnie to wygląda. Spójnie. Widać, że to wszystko jest po prostu nowe. I jest utrzymany jeden taki styl, powiedzmy jakiś nowoczesny. Nie jest tak jak na przykład w Nowym Jorku czy Chicago, że tam super nowoczesne konstrukcje są, no a potem też no rzeczywiście stare, takie jak Empire State Building. Tutaj raczej to wszystko wygląda na nowe. Panama to jest kraj, w którym jest więcej taksówek niż samochodów. Pomimo to, że dużo ludzi ma samochody też, to jest normalnie, jak chcecie taksówkę, to nawet nie dzwonicie, wychodzicie na ulicę, bo tam na 100% za chwilę będzie jechała taksówka i tę taksówkę złapiecie machając ręką. Do tego taksówki są przepotężnie tanie. Przejechaliśmy taki naprawdę dobry kawałek, ja wiem, z 6 km. Zapłaciliśmy $3 za taksówkę. Po drodze jeszcze się pani dosiadła do tej taksówki, także to jest takie trochę dziwne. No ale tu jest wszystko inaczej niż to, co ja znam. Kolejny dzień podróży w Panamie wygląda trochę inaczej. Przenosimy się z wioski do miasta. Jesteśmy w samym centrum Panama City i w tej chwili myślę, że po prostu chyba odpoczniemy od tego gorąca i jak tylko będzie troszeczkę chłodniej,
idziemy, wyruszamy w miasto, zjemy coś, pokręcimy się tutaj, może jakieś punkty widokowe. Naprawdę wygląda to interesująco. Same miasto jest ponownie bardzo dużo kontrastów. Bieda miesza się z bogactwem, niesamowite, nowoczesne budynki, wieżowce mieszają się z budynkami zrobionymi z blachy. Także trzeba wiedzieć, gdzie tu się odnajdywać. Przeważnie jest bardzo bezpiecznie, ale są miejsca takie, w których może lepiej się nie wypuszczać. Także cieszę się, że mam ze sobą Kianę, to ona trochę lepiej się orientuje niż ja. Zresztą jak ona mówi po hiszpańsku, to jest inna rzecz. Ludzie zupełnie inaczej do nas podchodzą niż do tak mnie po prostu wyglądającego bardziej europejsko czy amerykańsko. Także chwilę muszę odetchnąć i ruszamy w podróż po Panama City. A póki jeszcze nie zrobiliśmy to za dużo bałaganu, to tak mniej więcej prezentuje się pokój hotelowy. To jest to hotel Waldorf Astoria. Hotele w Panamie, niektóre 5-gwiazdkowe są trochę tańsze. I to jest właśnie jeden z takich, gdzie można dostać rozsądny deal. Ja jeszcze to połączyłem z jakimś tam mykiem z karty kredytowej, więc mi wyszedł ten hotel tak naprawdę właściwie tyle, ile przeciętny, normalny hotel w Ameryce. Także cieszę się, zwłaszcza, że na 7. czy 8. piętrze na takim dachu mają basen, także można tam wieczorem czy w nocy pójść. Te samochody jeżdżą, to wszystko tak pięknie wygląda. Może coś nagram później. Relaksuję się teraz. Pozdro. Na ulicach jest bardzo dużo ciężarówek, autobusów, które są nieprzeciętnie głośne i żeby porozmawiać, to trzeba krzyczeć. Czuję się jak przy jakiejś ruchliwej autostradzie w centrum miasta. Takie trochę to nieprzyjemne jest. A poza tym to ładnie. To jest Krzysztof. Kto nie pamięta Krzysztofa, to może się wrócić do 2022, może, kiedy byliśmy razem w górach. Krzysztof się przeprowadził do Panamy. Jak, Krzysiu, podoba Ci się? Bardzo. Bardzo. 3 miesiące już tutaj mieszkam. 3, nie 4 zaraz, tak? No czekaj. Styczeń, luty, marzec. No 3 miesiące teraz. 3 miesiące. No i Krzysztof mieszka na... Które to jest piętro? 34. 34, także widok jest fajny. Czemu jest siatka? Przeciwko ptakom, tak? Taki rozumiem, żeby... To wie, że masz dzieci albo koty. Aha, okej, wy macie koty, no to mają koty, Tam więc... już pasuje, że z siatką robię apartament, bo nie... Tak wam pokażę z grubsza, jak wygląda taki panamski apartament. Tutaj jest kuchnia, powiedzmy taka, może nie duża, ale w sumie dość ciekawie urządzona. Salon. Tam jest jedna sypialnia, łazienka, te drzwi zamknięte tutaj, no i jest drugi office, tak? Masz tutaj po prostu biuro. Mogę wejść? Tak, no to też takie całkiem fajne. Aha, i jeszcze tu jest łóżko. Ciekawie. Tego łóżka się muszę położyć. Kiedyś myślałem, że ci ludzie, co mieszkają na południu, to oni są tacy ospali, mało energetyczni, może nawet prawie leniwi, dlatego że tacy są, ale jak im dłużej tutaj jestem, to ja tym bardziej to rozumiem, bo tu po prostu przy tych pogodach, temperaturach człowiek wchodzi w taki tryb, tak jak zwierzęta tutaj. Tutaj koty śpią po 18-20 godzin na dobę i tak ja czuję się podobnie, że mógłbym spać i w zasadzie nic innego nie robić często. Jest tu fajnie, tu jest bardzo fajnie po godzinie 6 wieczorem. Albo między powiedzmy 6 rano a 9 rano. Od 10 rano dzisiaj jest 30 stopni, będzie 33. Plus do tego wilgotność na poziomie 80%. Także jest to takie no ciężkie do niezbyt przyjemne po prostu do funkcjonowania w środku dnia. A my w tej chwili wyruszamy zrobić pranie. Jest tutaj jakiś taki automat, także z buta 20 minut. Nie chciałem brać żadnego autobusu już ani nic, bo po prostu cały czas jeździmy albo Uberem, mówię, w ogóle zero ruchu. Nie chcę wrócić z wakacji 5 kg cięższy niż na nie pojechałem. Także mimo tych upałów wyruszamy, będziemy się chłodzić w międzyczasie, gdzie się da. Linie energetyczne tutaj są bardzo ciekawe. Kreatywność
No i widzimy ogromne wieżowce. Robią wrażenie. Chociaż z jakiegoś powodu wszystkie one niemalże są brudne. Nie mają wyczyszczonych tych szyb dobrze. Motoryzacyjnie jest tutaj bardzo ciekawie, ponieważ spotkamy samochody, które są nowe, tak jak na przykład tam. Znajduje się samochód, który kiedyś był bardzo popularny w Europie. Ford Transit, który jest w takiej starej budzie. Dosłownie ma tylko zmieniony przednie światła i zderzak. Ale poza tym jest to produkcja wczesnych lat 90. Dość ciekawe i mamy kilka takich aut, które właśnie tak wyglądają. Stare auta na starej licencji, nawet nie mają już logo Forda, tylko jakieś tam 3-literkowe skrót i produkowany do dzisiaj. Coś, co było produkowane 30 lat temu. Tak samo Volkswagen Garbus, który w Ameryce Południowej był produkowany chyba do 2003 czy do 2000 któregoś roku, nie pamiętam dokładnie. Mimo że zaczął być produkowany gdzieś w latach 60. Także no, ciekawe podejście. O, JMC, właśnie nie GMC amerykańskie, tylko JMC to są te auta na licencji. Do tego mamy sporo chińskich samochodów. No i jak słyszycie, to ludzie trąbią cały czas. Oni trąbią, żeby się pozdrowić, trąbią, żeby się przepuścić, trąbią, żeby się nie wpuścić. I pomimo, że tak trąbią i ogólnie tak się wydaje może chaotycznie, to powiedziałbym, że ta kultura jazdy jest dość wysoka. No i kontrasty, tak? Nowoczesne wieżowce i lepianki. Wygląda na to, że ten kraj jest na bardzo dobrej drodze, żeby to się wszystko zmieniało ku lepszemu, no ale pewnie jeszcze potrzeba trochę czasu. Co do jedzenia, to również są skrajności. Bardzo mocno są promowane i bardzo popularne są fast foody amerykańskich sieciówek. No a z drugiej strony możecie zjeść naprawdę wybitnie świeże ryby, naprawdę bardzo smaczne mięso, warzywa lokalne. Jak dzisiaj jedliśmy w hotelu papaję, to myślałem, że mnie po prostu powygina. Była niesamowita, perfekcja. Także jak wszędzie wybory. Schowaliśmy się w hotelu na jakiś czas, dlatego że ta temperatura po prostu była nie do przejścia i to nie tylko dla mnie, ale dla Kianet też, pomimo że jest lokalna. No a teraz wygląda na to, że deszcz nadchodzi gdzieś tam ze strony chyba zachodniej, jak dobrze się orientuję. Także czuć taką fajną brydę. Także korzystamy z tej okazji, idziemy pochodzić po okolicy, popatrzeć. Już w sumie no to jest miasto, to wszystko jest w miarę podobne. Byliśmy w jakimś tam kościele przez chwilę. Ten kościół był taki dość nowoczesny i o dziwo w środku tygodnia był dość mocno okupowany przez lokalnych ludzi. Poza tym to zrobiliśmy pranie i możemy dzisiaj spotkać się ze znajomymi wieczorem jeszcze, także fajnie. Szukaliśmy dobrego miejsca na kawę i wygląda na to, że znaleźliśmy miejsce, które się nazywa A Coffee Oriented Experience, także Sisu. Także wygląda na to, że to jest taka bardziej kraftowa kawiarnia. My się tam zajrzymy, może jutro z rana. Natomiast w tym momencie chcemy zajść do miejsca, które się nazywa The Fish Market. Chciałem spróbować tam ceviche. Jeszcze nie próbowałem, a słyszałem, że w Panamie właśnie można albo taki panamski style wybrać, albo peruwiański i podobno jest to bardzo smaczne i świeże. To jest poke bowl, a to jest ceviche w stylu panamskim. W sumie mieli na lunch taką dość ciekawą cenę, $9 od osoby za taki zestaw. Także bardzo spoko. Zobaczymy jak to smakuje, ale wygląda super świeżo. Ostatni dzień w miejskiej dżungli. Dzisiaj o dziwo z rana nie jest aż tak bardzo gorąco. Bym powiedział nawet, że jest znośnie chwilowo. Ale wyruszamy za godzinę już stąd w stronę gór, gdzie powinno być jeszcze przyjemniej i więcej przyrody. Pomimo, że tutaj naprawdę w samym mieście, jak odwrócę kamerę, to zobaczycie, że zielony jest mocnym kolorem. Tutaj te rośliny sobie rosną w tej wilgoci i robi to takie przyjemne uczucie. Do tego też jest bardzo dużo ciekawych ptaków.
rzekomo jest kokos, ale trochę inny kokos niż te kokosy, które ja widziałem w twardej skorupce. Ten jest większy, chociaż ta skorupa też jest bardzo gruba. Także zobaczymy, jak to smakuje. Zimny, prosto z lodu. Bardzo dobre, zadziwiająco mało słodkie, ale też rzeczywiście powiem, że ten sok, który się kupuje w kartonie, smakuje identycznie, gdziekolwiek byście go nie kupili. Także fajne, ale nic takiego, żebym jeszcze nie próbował nigdy. Troszeczkę zmiana standardu. Z 5 gwiazdek na pół gwiazdki, ale też jest spoko. Jest to właśnie taki hostel w górach, właściwie już przy samej górze. I położenie jest fajne, ale jest bardzo cicho. Jest łazienka, jest łóżko, jest prysznic. Są do tego jakieś tutaj, powiedzmy, atrakcje w postaci płynów do mycia. Także zaadaptujemy się, myślę, szybko. To wygląda tak, jakby ktoś przyjechał z dziećmi może i chciał, żeby dzieci tutaj spały. To też w sumie nie jest to najgorsza idea. Wyszliśmy na wieczorną wędrówkę po okolicy, no i naprawdę jest tutaj dżungla. Normalnie taka dżungla. Czy nie wiem, czy dżungla konkretnie, bardziej taki las tropikalny, ale gęsto tych roślin. Woda jest bardzo czysta, także powrót do przyrody. Cieszy mnie to niezmiernie. Dzisiaj nie mamy dużo czasu. Chcemy coś jeszcze zjeść, ale póki tu jesteśmy, to kawałek możemy pójść. A właśnie przede mną się pokazały malowidła, powiedzmy jakiejś takiej starożytnej ludów, które tutaj żyły jakiś czas temu. Krótki research i wyczytałem o tym, że to było zrobione przez ludy z Kolumbii, które kiedyś tu się osiedliły. No i do dzisiaj nie wiadomo tak do końca, co te malowania oznaczają. Próbowano się doszukiwać tego, że może to są jakieś zwierzęta, może bardziej duchowe elementy, natomiast nikt dokładnie nie potrafił wyjaśnić, co tu się znajduje. Drut kolczasty to chyba mógłby być symbol Panamy. Drut kolczasty jest po prostu wszędzie. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie się nie dowiem. Czy to odgradza to przed zwierzętami, no ale przed jakimi zwierzętami? Tutaj powiedzmy są te drapieżne jaguary, no ale on raczej przeskoczy przez to. Nie powstrzymałby taki drut. Zresztą w mieście też, wszędzie gdzie się nie spojrzało, to drut. A i jeszcze jedna rzecz. Wszędzie w oknach są kraty. Sklepy, domy, cokolwiek by to nie było, są wszędzie w oknach kraty. To jest takie trochę dziwne, bo tak naprawdę oni mówią, że tu nie ma przemocy, nie ma dużo jakichś kradzieży i tak dalej. Także tak po prostu zachowawczo podchodzą do tego, żeby podchodzić, pomimo że może takiego wyraźnego powodu nie ma. Lokalny sklepik, wszystkie warunki są spełnione. Jest krzyż, muzyka leci, są kraty w oknach. I sklep nazywa się Kiosko, czyli kiosk. Co prawda nie ruchu, ale kiosk. Dom, który nie przetrwał próby czasu. To, co z betonu to się ostało, reszta zniknęła. No i przejęły kontrolę nad tym rośliny. Ciekawi mnie, jaka jest historia tego budynku. W ogóle ciekawie jest pobudowany. Jest pobudowany z betonu, z takiej jakby płyty. Nie widzę tutaj specjalnie cegieł. Ciekawa koncepcja. To jest właśnie ten ryneczek, o którym mówiłem. Jak wchodzimy, to już na samym początku tutaj w tej części mamy powiedzmy takie bardziej pamiątki. Te pamiątki są całkiem ciekawe. Zrobione często z drewna, jakichś naturalnych materiałów, czy też kamienia. Nie wyglądają specjalnie tanio. Przypuszczam, że może też nie są takie bardzo tanie, ale widzę, to jest dobra jakość. Choćby nawet spójrzmy na te drewniane miski. Kurczę, wygląda to bardzo godziwie, moim zdaniem przynajmniej. Do tego troszkę jakiejś takiej biżuterii, powiedzmy, jakichś takich rzemyków, materiałów, torebeczek w charakterystycznych wzorach, takich jak tutaj ta lokalna ludność nosiła, także ciekawe dość. Poszukuję żaby takiej, żółtej żaby z kamienia zrobionej, znaczy z kamienia, ale pomalowanej na żółto. To jest taka lokalna żaba. A tutaj widać pan robi ręcznie te rzeczy, które sprzedaje. Do tego też ma tam jakiegoś dzieciaka,
który tam sobie odpoczywa. Zupełnie inne podejście. No i jedna rzecz właśnie, za którą ja tych ludzi podziwiam, to nie jest to, co oni tu sprzedają, to w 95% są rzeczy, które są zrobione lokalnie, które albo sami zrobili tutaj dosłownie przed chwilą na żywca, albo są to rzeczy, które zamówili gdzieś u lokalnych dostawców. Nie ma tutaj tej chińszczyzny, co jest takim ogromnym plusem moim zdaniem. 20 lat temu w Polsce można było kupić pół chleba, papierosy na sztukę i tutaj nadal jest tak samo. Kupujemy plastry sera na sztukę, kupujemy papierosy na sztukę. Naprawdę przedsiębiorczość tutaj jest wysoko rozwinięta, a do tego dużo produktów jest dostępnych, czy to spójrzcie na to piwo, czy to europejskie Guinnessy, czy mamy Heinekena, kilka innych produktów, no i do tego lokalne piwka Panama i Balboa Roja. Całkiem smaczne, dobre, naturalnie w miarę to smakuje. To jest interesujące, jak bardzo duży wybór napojów jest tutaj, różnych smaków, różnych producentów. Trochę dominuje amerykański market, rynek, ale są też jakieś lokalne specjały. Właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że no jednak co wieś to wieś. Może nie tyle nawet wieś, ale spokojne miejsce. Idziemy wieczorem. Ruch jest bardzo mały, nikt nie trąbi, jest super cicho. Co ciekawe, jest wiecznie. Znaczy w sumie to może nawet nie jest ciekawe. To jest góra pomiędzy dwoma oceanami, więc raczej trudno, żeby nie było wiecznie. A jutro z rana wyruszamy na szlak, także jeszcze dzisiaj spokojnie. O, Kiana złapała taksówkę. Już mamy kawałek do dojścia. Chłopaki grają w gałę. Tak jak kiedyś u nas. Ogólnie no dużo rzeczy, jak ja mam 30 lat i sobie przypominam, jak to wyglądało kiedyś u nas, no to dzisiaj to wygląda tutaj tak. Pół chleba w sklepie, papierosy na sztukę, dzieciaki wychodzą, grają, ludzie ze sobą rozmawiają, socjalizują się, siedzą gdzieś w tym klubie, powiedzmy przed jakąś speluną. Taksówkarz, oczywiście nie ma taksometru. Ciekawe, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Tak wygląda z zewnątrz ten hostel, w którym śpimy. Tu z tyłu jest ta góra przepiękna. No i robi się chłodno, tak przyjemnie chłodno, że właściwie to idziemy otworzyć okna i wyłączyć klimatyzację i sobie tam troszeczkę odpocząć. A tu jeszcze jest kuchnia, taki aneks. Znaczy nie aneks, kuchnia po prostu, w której można przyjść, sobie ugotować coś, skorzystać z takiej kuchni. No jakoś to blender widzę, czajnik, kuchnia gazowa, opiekacz do kanapek. Naczyń nie widzę, ale spoko. Bezpańskie psy są elementem integralnym krajobrazu tutaj. No ten akurat nie jest bezpański, ale one wszystkie wyglądają niemalże tak samo, bardzo podobnie i jest trochę rottweilerów też. Ich logika jest trochę inna. Gdybym wam powiedział, że tutaj napisałem wam hasło do Wi-Fi, tak? Będziecie mieli. No wedle naszego myślenia byłoby to po prostu 9.2, tak? Tam, idąc dalej. A u nich już kolejny raz zobaczyłem, że nie, to będzie wszystko Wi-Fi, myślnik i do końca ten kod. Kolacja, tak jak mówiłem, prosta. Mam serek tutaj arlowy, ale akurat Kianet nie lubiła tego serka arlowego, co ciekawe robiony w Danii. Więc poszła tutaj do takiego lokalnego sklepu, takiej powiedzmy trochę mordowni i poprosiła panią o ser. Pani jej ucięła kawałek sera z pudełka i spróbowałem. Jest naprawdę świeży, naprawdę super naturalnie smakuje. Tylko że jest po prostu bez żadnego dodatkowego smaku. Także smarujemy teraz nasze bułeczki tymi specjałami i tak zaczynamy. Później będziemy degustowali jakiś taki lokalny przysmak zrobiony z mleka, ryżu i czegoś jeszcze, w sumie nie wiem czego. Zaczynamy. Poloneza, czas zacząć.